Jeżeli No, znaki będą... Kolejny punkt ustawień to ustawienie klamek dla ridera. Czyli jest siła do kręcenia tych klamek, Tak. płaszczyzna w jakiej one się znajdują, jak również skok tej klamki. Tak. Czy mamy ją blisko, czy daleko od siebie. Ale to już też wszystko zależy od preferencji Ridera. dokładnie. Zacznijmy od siły do kręcenia tej klamki. Siła do kręcenia ma wpływ na to, czy jeżeli my na przykład przy wypadku, nie mając handbarów, mając listki, ta klamka nam się przesunie. Jeżeli za mocno dokręcimy, to łamiemy klamkę. Chyba, Tak że jest. mamy niełamki. Tak jest. Poziom klamki, czyli poziom tych dwóch klamek ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa, bo jeżeli my po naskoku na przykład oddajemy motocykl, to my musimy mieć kontrolę cały czas. Jeżeli mamy klamki w dół dane, to zobaczcie, co się dzieje. Specjalnie ją Kary przekrzywił. Tak, to zobaczcie, co się dzieje z nadgarstkami. Nadgarstki są wykrzywione w nieanatomiczny A sposób, teraz więc ja to przeszkadza. daję tą klamkę do góry. Całkiem do góry. O! Specjalnie tak pokazałem. No i teraz wiesz, rider jest No też. nie da się. No. No wiadomo, Ciężko. nie da się. Musi I być trzecia tak. rzecz? Trzecia rzecz, skok klamki, ale to ten skok klamki jest dostosowany do preferencji, czyli ktoś lubi mieć sprzęgło zaraz pod palcem, na przykład hamulec też pod palcem i blisko. Jest pewna granica, że powyżej której nie możemy przeskoczyć, bo motocykl nam nie będzie wysprzęgał, a będziemy sobie po palcach po prostu przyciskać klamką. Musi być tak wyregulowane, żeby nam było wygodnie.